USA i Ukraina zawierają historyczną umowę o minerały. Rosja przygląda się z kalkulatorem w ręku. Waszyngton i Kijów ogłosiły nowe porozumienie gospodarcze, które może znacząco zmienić układ sił w regionie. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent oraz pierwsza wicepremier Ukrainy Julia Swyrydenko podpisali umowę, która dotyczy wspólnego funduszu i obecności amerykańskich firm na wschodzie Ukrainy, w rejonach o bogatych złożach surowców. Choć dla Ukrainy to niewątpliwie dobra wiadomość, nie musi to oznaczać złych wieści dla Rosji. Umowa nie wyklucza bowiem możliwości porozumień na linii Waszyngton-Moskwa, a prezydent Donald Trump prowadzi równolegle aż 3 wątki negocjacji: z Kijowem, z Moskwą i w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu. Trump, znany ze swojego biznesowego podejścia, widzi w tym szansę na transakcję wszechczasów. Jednak jego propozycja pokojowa faworyzuje Moskwę, a rosyjska dyplomacja może to wykorzystać, by zyskać ustępstwa w innych obszarach, m.in. zniesienie sankcji, uznanie Krymu czy powrót do G7, obecność amerykańskich inwestorów na Ukrainie. To dla Kremla sygnał ostrzegawczy. Dalsza agresja może pogrzebać nadzieję na normalizację stosunków z USA. Z drugiej strony Rosja może zagrać kartą. Skoro są tu już firmy z USA, po co wam europejskie siły pokojowe? Ja powiem, o co tu chodzi, po chłopsku. USA i Ukraina dogadały się, żeby razem wydobywać cenne minerały, które znajdują się głównie na wschodzie Ukrainy. Amerykanie wchodzą tam z kasą i firmami, czyli inwestują, żeby potem móc te skarby ziemi wspólnie eksploatować. Mówią, że to historyczne partnerstwo, ale to nie tylko o biznes chodzi. To też ruch w globalnej grze politycznej. Rosja się temu przygląda jak chłop przy żniwach sąsiada. Niby nic nie robi, ale wszystko liczy i analizuje. Bo gdzie Amerykanie wchodzą z interesami, tam robi się dla Moskwy niewygodnie. No ale tu haczyk. Trump, stary lis biznesowy, gra na 2 fronty. Z jednej strony Ukrainie daje wsparcie, a z drugiej stara się dogadać z Putinem. Wszystko po to, żeby coś dla siebie wyrwać. Może znieść sankcje na Rosję, może uznać Krym, a może jeszcze coś innego wytargować. Rosja to widzi i kombinuje. Skoro USA już są na Ukrainie, to może nie trzeba tam żadnych wojsk NATO, a my coś ugniemy, a coś zyskamy. Jak zawsze, kto pierwszy usiądzie do stołu z nożem, ten najwięcej ukroi. A jakie to minerały? Wschodnia Ukraina to prawdziwa skarbnica litu, potrzebnego do produkcji baterii zasilających auta elektryczne czy telefony. To złoto XXI wieku. Również złoża grafitu, to pierwiastek potrzebny w technologiach przyszłości. Następnie tantal. Tytan, nikiel, rzadkie metale do produkcji nowoczesnej elektroniki i zbrojeniówki. Nawet tradycyjne złoża węgla, żelaza, manganu to klasyka, ale wciąż potrzebna. Pierwiastki ziem rzadkich. Mało tego jest na świecie, a bardzo potrzebne. Do chipów, laserów, rakiet itd. Krótko mówiąc, USA chce się zabezpieczyć na przyszłość. Rosja nie chce oddać wpływów, a Ukraina, biedna, ale bogata w złoża, jest polem gry. Jedno jest pewne. Zarówno Waszyngton, jak i Moskwa planują ugrać jak najwięcej, a Ukraina jak zwykle znalazła się w samym centrum geopolitycznej gry interesów. Tort zwany Ukrainą zaczyna być pomału krojony,